Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie ogarniemy demontaż BlackBerry'ego. Już Wam pokazuję, jaki to jest model dokładnie. Wyciągamy baterię. Bateria to CS2 i tutaj dokładne parametry tej baterii tu widzicie dokładnie. Tak się tutaj ona nazywa. Dokładne informacje, gdybyście w ogóle potrzebowali taką baterię. I dokładny model tego BlackBerry'ego to 8520. I jedziemy sobie z demontażem tego BlackBerry'ego. Tu widzimy, są dwie śrubeczki. Tu jest jedna, tu jest druga i chyba tu jest trzecia, zobaczcie. Tak, i tu jest trzecia zabombowana jeszcze, gwarancyjnie. Tak samo jest z prawej strony, więc sobie je wszystkie odkręcimy. A czym je odkręcimy, to już zobaczymy. Będzie to Torx T6H. I jedziemy sobie z nimi. I tutaj widzę jest inny, więc pewnie ten jest do płyty głównej. I chyba teraz nie ma potrzeby w ogóle go odkręcać. Zobaczymy sobie później. I sobie podważamy całą tutaj obudowę. Czy nam się uda to w dość szybki sposób zdemontować. W tym BlackBerry były, widzicie, częste problemy z klawiszami bocznymi. Tutaj zrywały się, podobnie było w Nokii, na przykład E51 bodajże. Bardzo fajna Nokia, ale niestety to był, taka przypadłość niezbyt przyjemna. I widzicie, to wszystko nam się rozrywa. Przy demontażu, spójrzcie, wszystko nam się urywa. Jeszcze z tym, tutaj sobie podważymy sobie tą obudowę, spróbujemy. Na przykład z tej strony. Jest. I teraz sobie jedziemy dalej, podważając przód, może z tej strony. Tutaj troszkę zbłądziłem, ale zobaczcie, tu jeszcze jest blokada, tu nam coś trzyma, więc sobie musimy tutaj podważyć. Być może tu jest prawdopodobnie podobnie jak w na przykład Sonericsonach, Walkmanach. O właśnie, spójrzcie, że tu są jeszcze dwa wkręty. W tym telefonie naprawdę musicie bardzo uważać, nawet gdybyście mieli modelnówka, tą gumę, bo tutaj bardzo łatwo ją uszkodzić. Spójrzcie, bardzo łatwo się odrywa i jest naprawdę dosyć delikatna. I odkręcamy sobie jeden, tu mamy drugi, wyciągamy sobie. Jest. Tutaj nam się coś jeszcze rusza, ale to nic. Pierdółka i jedziemy sobie dalej. I teraz nam powinno już swobodnie, wszystko ładnie się zdemontować. Przynajmniej ta główna ramka. Jest. Klawiaturka numeryczna, QWERTY klawiaturka jest. I tu zobaczcie, jest dosyć specyficznie to wszystko zrobione. No ale dobra, jedziemy sobie dalej. Tu mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubeczkę. Śrubeczki są tego samego rozmiaru, więc tutaj nie będzie żadnych problemów przy odkręcaniu. Tu wystarczy tylko i wyłącznie Torx. Właśnie, jaki Torx? Torx T6H i sobie wszystkie je ogarniemy. Jest. Aha, jeszcze musimy pamiętać o tej jednej tutaj, w tym miejscu, ale żeby ją odkręcić, to tutaj potrzebujemy Torxa bodajże T5. Aha, dokładnie. Tutaj sobie odkręcamy.
jest. No i myślę, że już teraz chyba nie ma opcji, żeby tego nie wyciągnąć swobodnie. I tu widzimy jeden wielki zaczep z tej strony. I pewnie będzie to samo z drugiej strony, tutaj od strony, myślę, wyświetlacza. Dokładnie tak. Tak to wygląda wszystko na zaczepy. W przypadku tego BlackBerry'ego i też wszystko widzimy się niestety tutaj sypie. Nakładka klawiaturki i również mamy jeszcze płytę główną, którą możemy już w dosyć prosty sposób wymontować. Korpusik, głośniczek, głośnik główny. Tutaj chyba mamy jeszcze wodoodporność, ale pewny nie jestem. 3,5 jack w tym miejscu. I jeszcze zobaczymy sobie na płytę główną. Tak ona wygląda w całej pięknej okazałości. Odwracamy na drugą stronę i co ciekawe, tutaj w prosty sposób możemy wymienić tą mysz optyczną touchpada. Jeśli chodzi o wibrację, aparat troszkę jest gorzej, tak samo jest z portem micro USB. No i tak to wygląda w skrócie. Tutaj nawet mamy nowocześniejszy kod kreskowy, spójrzcie. I to wszystko jeśli chodzi o tego BlackBerry'ego. To był właśnie BlackBerry. Już sobie zapomniałem. Ale tutaj mamy BlackBerry 8520. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Aha, to ciekawe, jeszcze widzimy wyprodukowany w Węgrzech, a z tego co pamiętam BlackBerry był produkowany przez tutaj, w sumie nie był produkowany, tylko należał do Kanady. Do zobaczenia, cześć.